Agnieszka Kuźmicka, Twój specjalista w zakresie BHP. Witam Cię serdecznie w kolejnej lekcji. Z tej lekcji dowiesz się o podstawowych swoich obowiązkach, które wynikają z kodeksu pracy. Opowiem też w kilku słowach o odpowiedzialności w przypadku niespełnienia podstawowych obowiązków pracowniczych. Zgodnie z artykułem 100 Kodeksu Pracy, jako pracownik jesteś obowiązany w szczególności wykonywać pracę sumiennie, starannie, stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy, przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku, przestrzegać przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracy, a także przepisów przeciwpożarowych, dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie, zachowywać w tajemnicy informacje, które ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach, a także przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. Jeśli chodzi o odpowiedzialność porządkową pracownika, jest ona uregulowana w dziale 4, rozdziale 6 Kodeksu Pracy. Zgodnie z artykułem 108 paragraf 1 Kodeksu Pracy, za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwienia nieobecności w pracy, pracodawca może stosować kary upomnienia oraz kary nagany. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu lub spożywanie alkoholu lub zażywanie środka podobnego do alkoholu w czasie pracy, pracodawca może również nałożyć karę pieniężną. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać 10 części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi za pracę. Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Co ważne, kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. Jeżeli z powodu nieobecności w zakładzie pracy pracownik nie może być wysłuchany, bieg 2-tygodniowego terminu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika w pracy. O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i daty dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika. Zasady zastosowania tych kar. Przy stosowaniu kar warto pamiętać, że bierze się pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy. Warto też wspomnieć o zatarciu kary. Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie, zapraszam do kolejnej lekcji.